Cześć, witam was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, w którym zajmujemy się przeglądaniem starych czasopism Secret Service. Dzisiaj zaczniemy od numeru 73. Powoli zbliżamy się do końca. Wszystkich numerów Secret Service'u było chyba 96, o ile dobrze pamiętam. Jeden ostatni numer, 97, był już wydrukowany, ale nie trafił do kiosków. Niestety go nie mam. Chciałbym go kiedyś kupić. Byłoby to fajnym takim podsumowaniem całej serii, właśnie ten numer ostatni, ale niestety nie wiem, czy można go gdzieś będzie jeszcze nabyć. A na okładce pamiętam, że tego numeru był obcy, chyba z Aliens vs Predator. Tymczasem na tej okładce mamy statki z Free Space'a 2. No dobra, zobaczmy, co tam ciekawego było. Już są to czasy takie, powiedzmy, nowsze, 99 rok, 20 prawie 3 lata temu, to może nie takie nowsze, no ale już może część z Was, ta młodsza część, może już te czasy kojarzyć. No dobra, co mamy z nowości? Zobaczmy, Star Wars Insider Guide. To jest, słuchajcie, po bardzo fajnej encyklopedii Star Wars Behind the Magic wydano jeszcze właśnie Episode 1 Insider Guide i to była jakby encyklopedia, w której mieliśmy informacje na temat pierwszego epizodu. Mam ją faktycznie w Big Boxie, aczkolwiek nie wiem, czy będę robił jakąkolwiek recenzję, bądź czy pojawi się w To Było Grane. Po części dlatego, że nie jestem wielkim fanem epizodu pierwszego i nie wiem, czy akurat to mnie w jakiś sposób interesuje robienie materiału na ten temat. Zobaczmy, co mamy dalej. Command & Conquer Renegade to była dosyć ciekawa gra, ponieważ marka Command & Conquer głównie to były RTS-y i ogólnie były to RTS-y i w którymś momencie postanowiono przenieść to w strzelaninkę Third Person Perspective. Pomysł był fajny, bo kierowaliśmy komandosem, który odwiedzał kultowe budynki, które znaliśmy z RTS-ów, czyli na przykład legendarne Hand of the Node. Natomiast gra ogólnie się nie spodobała za bardzo i dzisiaj uważany jest to dość, nie wiem czy za krap, ale ogólnie za takie potknięcie Westwoodu. Ja pamiętam, że jak grałem w Command & Conquer Renegade, mi się ogólnie podobało. Bardzo miło wspominam i fajna to była strzelanka, zwłaszcza, że mogliśmy wejść do tych budynków, które znaliśmy jedynie właśnie z mapek. Także ja miło wspominam, aczkolwiek raczej jestem odosobniony tutaj w tym zdaniu. No i mamy znowu ECTS 99 i oczywiście foteczki z hostesami, jak zwykle. Nawet tu mamy jakieś dwie lafiryndy. Co my tutaj mamy? Z Wormsów fotka. Atlantyda wiecznie żywa. Nie grałem w to. To jest od Cryo gra Atlantis. Cryo to jest francuska firma, która wydawała swojego czasu bardzo dużo gier przygodowych. Bardzo spora część gier opierała się na pomyśle znanym chociażby z Mysta. No i właśnie Atlantis było taką grą, która nawiązywała do mechanik, które były w Myście. Planetscape Torment. O tym mówiłem, nawet był jakiś materiał, nie wiem czy w To Było Grane, akurat nie pamiętam. Jeden z tych RPGów, które gdzieś tam mi umknęły i potem je nadrobiłem. Natomiast Planetscape Torment, Icewind Dale i Baldur's Gate to jest taka święta trójca takich kultowych RPGów, które pewnie większość z Was zna. Natomiast warto wspomnieć też, że wyszedł remake, czy tam remaster w zasadzie Planetscape Torment i on wyszedł jakoś, nie wiem, 2 albo 3 lata temu. Co ciekawe, edycja, nie wiem czy to chyba edycja prasowa, bo ja dostałem tą edycję prasową, wyszła również w Big Boxie, wzorowanym na właśnie Big Boxie oryginalnego Planetscape Torment. Ciekawa sprawa. Cossacks. Nie grałem w Kozaków, nie wiem niestety co to jest, aczkolwiek widzę, że to jakiś też RTS-ik. Co my tutaj mamy? Tomb Raider The Last Revelation to była 4. część Tomb Raidera. Oczywiście wciąż na tym samym silniku, aczkolwiek po dość kiepskiej części 3 wydawało się, że 4 wróciła na właściwe tory, chociaż graficznie to odstawało kilometry od tego, co można było zobaczyć w innych grach, ale wróciła na tyle, była po prostu ciekawa. Była ciekawa. Mogliśmy poznać też
jak Lara była młoda, jak była taką niewielką, małą dziewczynką, która zaczynała dopiero przygodę, także jest to spoko. No, aczkolwiek no, oczywiście negatywnymi wydźwiękami całej tej gry, no to były na pewno to, że cały czas używa tego samego silnika. Kultowy Warcraft 3, który po części drugiej, która była w 2D, nagle przeniósł się w 3D. Grałem w Warcrafta ogólnie, tak jak mówię, dla mnie królową RTS-ów, królem RTS-ów był w zasadzie Command & Conquer. Aczkolwiek Warcrafta również grałem łącznie z tym pierwszym Warcraftem, który jeszcze był spod chyba spod DOSa, był dwójka, była spod Windowsa. Jeszcze był ten pierwszy w takiej niskiej rozdzielczości. W trójkę też grałem, która już była przeniesiona w takie pełne 3D. Aczkolwiek nadal wtedy uważałem, że Command & Conquer król. Wipeout 3, czyli gra przeniesiona z PlayStation, wyścigi tych pojazdów, takich nie wiem, poduszkowców, pojazdów, rakiet, cokolwiek to jest. Nigdy nie przepadałem, powiem Wam, za Wipeoutem, nie jestem wielkim fanem tych wyścigów. Pamiętam, że na PC-cie była gra, która starała się troszkę uszczknąć sławy z Wipeouta i nazywało się to High Octane chyba. Aczkolwiek chyba nie osiągnęło zbyt dużego sukcesu. Grand Theft Auto 2, nie jestem też fanem pierwszych dwóch części Grand Theft Auto 2, czyli tym grom, gdzie mamy widok z góry. Żadnej z nich nie skończyłem, przyznam Wam się. Pograłem trochę, ale żadnej z nich nie skończyłem. Nie podobało mi się, nie przypadło mi to do gustu. Takie jakieś to było dla mnie no, średnie, mocno średnie. Tam, gdzie Diabeł mówi dobranoc, czy mamy jakiś artykuł o Diablo i mamy tutaj Mortal Kombat Conquest. Przyznam szczerze, że Conquesta nie widziałem i tutaj niestety nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat, bo to był jakiś serial taki na Polsacie, pamiętam, że to chyba leciało. Ale to tam chyba ogólnie z Mortalem to tak za wiele nie miało wspólnego, przynajmniej nie było tak brutalne jak Mortal Kombat, to była taka, wiecie, tak mi się kojarzy, że to było coś jak Ksena, wojownicza księżniczka albo Herkules swojego czasu odcinkowy. To było na takich tych, także nie oglądałem, więc nie wypowiadam się. Na 5 minut przed premierą Unreal Tournament. No Unreal Tournament był sporo namieszał swojego czasu. W Polsce to było tyle, może gra, nie wiem czy była aż tak popularna z tego względu, że to była głównie gra sieciowa. Można było co prawda grać z botami, ale głównie odkrywała ona swoje wszystkie karty, gdy grało się po sieci. Ja miałem okazję zagrać kilka razy po sieci na domowych LAN party i faktycznie gra była świetna. Pamiętam jedną z takich plansz, nie wiem czy to było z pierwszej części Unreal Tournament, gdzie były dwa zamki, a pomiędzy nimi była taka wąska jakby wąski przesmyk. I w tych dwóch, te zamki były, baza była w jednym zamku, druga baza była w drugim i wszyscy się spotykali na tym wąskim przesmyku. Fajne czasy. To jeszcze żeśmy z Tarkinem grali na właśnie takich domowych LAN party. Prince of Persia 3D to jest jedyny chyba Prince of Persia, którego nie skończyłem. Nawet nie wiem, czy próbowałem w niego grać, ale już widziałem na screenach, że wygląda to dość kiepsko i chyba nie chciałem w to nawet grać. Zresztą ocena 6 na 9 na 10 mówi sama za siebie, że nie był to dobry tytuł. Później oczywiście pojawią się fajne Two Thrones albo Warriors Within, to już takie klasyki, czy Sands of Time. Natomiast ten Prince of Persia 3D to chyba część, o której gracze zapomnieli. Traitor's Gate, ok, nie mam pojęcia co to jest, 4 na 10. Jakaś gra przygodowa z tego co widzę. Srogi temat, 4 na 10. Gorki 17, kultowa gra od Metropolis Software. Grałem w nią, słuchajcie, do Gorki 17, to mała ciekawostka. Gorki 17, słuchajcie, kupiłem kiedyś na giełdzie i był to ruski tłok. To było niesamowite. Kupiłem ruskiego tłoka polskiej gry. I właśnie to był Gorki 17. Dzisiaj mam jeszcze gdzieś tego tłoka w szafce, natomiast nie wiem, nie pamiętam tego, czy czasem nie było tak, że ta wersja Gorkiego, którą posiadałem właśnie w formie tego ruskiego tłoka, to nie była jakaś beta. Tak mi się coś kojarzy, ale możliwe, że tak nie było. Natomiast no, jest to strategia turowa, troszkę nawiązująca do Jagged Alliance, gdzie mamy drużynę, która walczy z różnej maści mutantami. Na pewno na plus w tamtym czasie
była grafika, która naprawdę fajnie wyglądała i nawet tutaj widzę, że te screeny nie mają się czego wstydzić. Oczywiście tła były prerenderowane, to nie były tła trójwymiarowe, postacie jedynie były trójwymiarowe, ale i tak te tła wyglądały naprawdę spoko. Kilka razy się pojawiło pytanie, czy Gorki 17 pojawi się w To było grane. Nie mam w Big Boxie tej wersji gry, więc nie mogę zrobić dla niej materiału z niej do To było grane, a tak jak mówię, no, z ruskiego tłoka to raczej nie robię materiałów, także na razie to odkładamy. Faust od Krio. Tak jak mówiłem, Krio, francuska firma, która wypuszczała masę różnych gier przygodowych i widzę, że tu ocena jest nawet całkiem niezła, bo jest 9 na 10, ale ja niestety w to nie grałem. Prawdopodobnie jest to oparte na tej całym, tam chyba była, nie wiem, czy to opowieść, czy jakaś sztuka Faust, czy opera, nie wiem, co to było na początku. Clans 4 na 10, no niestety też nie znam w ogóle tego tytułu, ale wygląda trochę tak lekko tylko przypomina Diablo, nie? Te czaszki, tak jak te dwie kule w Diablo. Ale chyba było to srogi tytuł. Cutthroats, też nie grałem, to jakaś gra o piratach, strategia od Eidosu, 7 na 10, nieźle. Panzer General 3D, miałem w liceum kumpla, który był wielkim fanem Panzer General i on to rozkminiał, te wszystkie jeszcze te pierwsze Panzer Generale, które były totalnie w 2D i przesuwały się tylko żetony po planszy. Tutaj już widzimy, mamy trójwymiarową jakby taką walkę, ale on właśnie jeszcze grał w te stare Panzer Generale i no, był chyba wielkim fanem tej serii. Co tu mamy? Mech Commander Gold. To jest znowu jakiś RTS-ik. Tych RTS-ików w tamtym czasie wyglądało wychodziło bardzo dużo. Tutaj mamy oczywiście mechami, sterujemy i też to jest jakiś taki RTS-ik 5 na 10. Szału nie robiło. Settlers 3 to był jakiś dodatek. Quest of the Amazons. No niestety nie grałem w ten dodatek, ale jak zgaduję, sterowało się tutaj Amazonkami. 6 na 10. Wargamer Napoleon 1813. Nie grałem. Revolt był świetnym tytułem. Do dzisiaj jeden z takich niewielu gier, w których sterowało się zdalnie sterowanymi samochodzikami. Bardzo fajne trasy, które właśnie tu były, po ulicy się jeździło, można było zbierać różne power-upy i rzucać nimi w przeciwników. Warto wspomnieć o świetnym soundtracku. Dzisiaj tego soundtracka nie pamiętam, ale pamiętam, że jak grałem, to mi się podobał i dlatego go zapamiętałem. Natomiast bardzo fajnie to zrobione, bo to było takie trochę Micro Machines w 3D. Wyścigi były spoko, szczególnie jeżeli grało się po sieci bądź po lanie ze znajomymi. Naprawdę były srogie emocje. Bardzo fajny tytuł. Nie mam go niestety w Big Boxie. Mam jakiegoś chyba, może nie tyle ruskiego tłoka, czy jakieś miałem swojego czasu przegrywane od kogoś na verbatimce. Aczkolwiek fajny tytuł. 7 na 10. No nie wiem, czy dałbym więcej. Faktycznie gra była w porządku, ale głównie największe emocje czerpało się wtedy, kiedy grało się z kimś. Samemu to może to nie było aż tak szałowe, ale bardzo spoko gra. NASCAR Racing, słuchajcie, to jest rzecz, której ja nie rozumiem ogólnie tych wyścigów NASCAR, czyli jeżdżenie po owalu samochodami. To Amerykanie się tym pasjonują, ja tego nie potrafię zrozumieć, bo dla mnie to jest straszna nuda, ten NASCAR Racing, jeżdżenie w kółko tylko, no nie wiem. Do dzisiaj mi zostało, że nie lubię gier, w których się jeździ w kółko, na przykład Forza Motorsport. To jest wyścigi, które do mnie po prostu nie trafiają. Free Space 2, czyli kolejna odsłona Descenta, fajne to było, kurde, Free Space 2, ta grafika tutaj, no to była miazga, nie? Wszystko było kolorowe, słuchajcie, to naprawdę wyglądało super. Gdyby w takiej formie wydali na przykład X-Winga w tamtym czasie, goddammit, jaki to byłby hicior. Naprawdę Free Space, wybuchy, naprawdę to wszystko fajnie to naprawdę wyglądało. No ale oczywiście to było przeniesienie klasycznego Descenta, który dział się w jakichś takich lokacjach bardzo ciasnych, przypominających powiedzmy lokacje z Duma. Nagle, oczywiście to już było w części pierwszej Free Space, przeniesiono całą grę w kosmos. No i w mojej opinii było to dobrym kierunku. Ja nigdy nie lubiłem tego klasycznego Descenta, nie przepadałem za nim. Latanie stateczkiem w takich klaustrofobicznych korytarzach było raczej takie sobie. Flight Unlimited 3. Aktualnie mieliśmy okazję grać w zeszłym roku w najnowszą odsłonę Flight Unlimited.
ale ten Flight Unlimited to jest też seria, która od zawsze miała absurdalne wymagania sprzętowe i zawsze w zasadzie to było takim lataniem dla samego latania. Zresztą ten ostatni Flight Unlimited, przepraszam, pomyliłem z Microsoft Flight Simulator. Flight Unlimited to była gra, pierwsza część, przy której pracował Seamus Blackley, twórca pierwszego Xboxa. Była tam fajna fizyka faktycznie. W pierwszą część grałem i tam się sterowało takim klasycznym, charakterystycznym czerwonym samolocikiem. W dwójkę i w trójkę już nie grałem, aczkolwiek na swoje czasy, gdy wyszła pierwsza część Flight Unlimited, bardzo robiła wrażenie grafiką. Naprawdę grafika była świetna. Ale to było ponownie latanie dla samego latania, dla samej przyjemności. Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że wyszły 3 części, bo ja kojarzyłem tylko pierwszą część Flight Unlimited, dwójki i trójki już zupełnie nie kojarzę. Pomyliłem się z Flight Simulator. Oczywiście Flight Simulator jest grą, w którą graliśmy w zeszłym roku. Dobra, mamy jakieś plakaty. Co to za plakat jest? Topware. Tu mamy NASCARa chyba. Jakiś symulator FA-18 Super Hornet. Nie znam. ACM 1918. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Normalnie jakbym pierwszy raz to widział na oczy. Dobra, mamy opisy Homeworlda, System Shocka 2, Tiberian Sana. Konkurs do wygrania. Płyta MS 6163 Pro. Co my tutaj mamy na tej płycie? Jeszcze zobaczcie, te długie tutaj, nie wiem czy to widać, na płycie te długie tutaj wejścia to są jeszcze wejścia w standardzie ISA. Potem białe to już były PCI, ale to jeszcze nie PCI Express, tylko zwykłe PCI-ki. A procesor to był właśnie ten, co się składało na slot 1, czyli ten taki poziomy procek. Kiedyś to pewnie były jakieś srogie te płyty, dzisiaj to pewnie już tak nie za bardzo. Znaczy dzisiaj to wiadomo, że nie za bardzo, co ja w ogóle gadam. Zobaczcie to. Sennheiser Surrounder. Ja pierdzielę, jaka opcja, nie? Głośniki, które sobie zawieszasz na szyi, ale brzydką modelkę wybrali. W każdym razie to Sennheiser, no to znana firma, ale goddammit, 900 zł, słuchajcie, to kosztowało. No nie, że sobie to na szyi zawieszasz, tak? I miałeś dźwięk. Wow. Nie dziwię się, że to umarło i potem nikt tego nie kontynuował, tych takich dziwnych jakichś pomysłów. Tu mam jakieś głośniki Midlander, nie znam, ale to jest... Kupiłbym to dzisiaj, jakby gdzieś można było. To jest, wiecie co? Fantastyczna rzecz dla tych wszystkich byłych gimbusów, co jeżdżą autobusami i puszczają muzę z komóry na całą tą głośność. To by sobie takie głośniki mogli, zamiast szalika. W zimę wsiadasz do tramwaju z takimi Sennheiserami, odpalasz z komóry i grasz na pełen. Wow. Ależ to by był jakiś kiepski rapik, jakiegoś popka albo coś takiego. Cyfrówki Aqua. Zobaczcie, tak wyglądały pierwsze aparaty cyfrowe. Oh god damn it. Jakież to było. Zobaczcie, nawet ekranik na tym był taki malutki. Ciekawe, jaką to miało rozdzielczość. Podstawowa rozdzielczość 640 na 480. Kurde. W zależności od niej oraz stopnia kompresji na karcie mieści się od 24 do 96 zdjęć. O kurde, ale to były czasy. Ciekawe, jak te zdjęcia wyglądały w 640 na 480. Ojej. Dziwne czasy. Microstar International, akcelerator w standardzie, czyli to była płyta główna, która, słuchajcie, miała wbudowaną, czy też zintegrowaną kartę graficzną i to było Voodoo trójka z tego, co widzę. Ciekawa rzecz. Ogólnie ja nie jestem fanem tych wszystkich, do dzisiaj mi to zostało, nie lubię płyt, które mają zintegrowane różne rzeczy i nawet chociaż dzisiaj całkowitym standardem są płyty główne, które mają zintegrowany układ dźwiękowy, zawsze kupuję osobną kartę dźwiękową. Zazwyczaj tutaj idę w Sound Blastera, którego znam od lat i mam jakąś taką nostalgię do Sound Blastera, ale nawet w aktualnym komputerze, chociaż mam zintegrowany układ dźwiękowy na płycie głównej, jak w każdej płycie głównej,
i tak mam osobną kartę i jest to Sun Blaster. Ta integracja zawsze jakoś nie przepadałem za nią w żadnym aspekcie. Oczy internetu, czyli kamery internetowe. Ojej, słuchajcie. Mamy tutaj kamera, pracuje z maksymalną rozdzielczością 352 na 288 pikseli. Boże, czy to było w ogóle coś widać? Zobaczcie, jak to poszło do przodu. Ja aktualnie używam kamery internetowej, mam dwie. C920, która ma 1080p i Brio, które jest 4K. A tutaj ludzie, zobaczcie, 352 na 288 pikseli. Niesamowite. Jakieś joysticki i trackbole. Nigdy nie miałem trackbola, aczkolwiek miałem kiedyś znajomego, chyba w liceum, który skorzystał z trackballa zamiast myszki. Pamiętam kiedyś u niego w domu. Faktycznie powiem Wam, że trackball był... Oczywiście trzeba było się do tego przyzwyczaić, ale trackball był w mojej opinii nawet bardziej wygodny niż myszka. Ci, co nie wiedzą, to już mówię, w trackballu myszką jest tak, że całą przesuwasz po stole, natomiast w trackballu tylko samą kulką, palcem miziałeś. Nie wiem, czy to było tak precyzyjne jak myszka, ale pamiętam, że ten trackball wtedy stwierdziłem, że kurde, fajna rzecz ten trackball. Ciekawe, czy jeszcze można kupić trackbole. No może nawet kiedyś bym sobie kupił, nawet żeby sobie sprawdzić, jak to działa. Wtedy mi się podobało, naprawdę. No dobra, tutaj mamy KGB, moje boje. W listopadowym numerze Neo. O, news, Xbox, nowa konsola made in Microsoft. 5-letnia Mariola ofiarą mistrza Jedi. Ojej, muszę z Mariolą chyba pogadać. Kącik X-Files, co my tutaj mamy? Już wtedy troszkę X-Files już umarło trochę, już ludzie się tak nie jarali tym jak kiedyś. Tu mamy Star Warsy jakieś książki, niesamowite przekroje. Świat Shadowmana. Gościu wygląda jak Admirał Traum. Nawet myślałem, że to Admirał Traum z Gwiezdnych Wojen. No to widocznie jest Shadowmana. Nawet nie wiedziałem, że komiksy wychodziły Shadowmana. Pierwsza część Shadowmana była spoko. Dwójka, o ile dobrze pamiętam, wyszła tylko na konsolę. Już na PC to ona nie wyszła i nie grałem w drugą część Shadowmana. Ale pierwsza była całkiem w porządku. Szybka wtórność. Okej. Internet. O piłce nożnej. No to już wiadomo, że jak tu UEFA, to już przekładałem od razu stronę na kolejną. Mamy newsy z internetu. O, mecz z Kasparowem w internecie. Było coś takiego. Garry Kasparow był mistrzem świata w szachach i IBM, pamiętam, wypuścił taki komputer, który miał grać z Garry Kasparowem. Komputer się nazywał chyba Deep Blue i o ile dobrze pamiętam, za pierwszym razem Kasparow wygrał. Potem oni zrobili jakiś drugi komputer, którym już chyba zremisował albo i przegrał. Zobaczmy. Nie ma napisane, czy wygrał, czy przegrał. Pamiętam, że potem albo przegrał, albo zremisował. Coś takiego było, ale z Deep Blue tym pierwszym wygrał. To jest w ogóle niesamowite. Teraz jest modny ten serial o szachach, także ciekawostka. Technologia, science fiction i cyberpunk. Nic tu ciekawego. Nie musiałbym przeczytać, o czym tu jest, te wszystkie. A niestety mi się trochę nie chce teraz tego czytać, poświęcać czas. Matrix vs. The Phantom Menace. What? Nie wiem, jaki jest sens porównywać te dwa filmy. Chyba że chodzi o efekty specjalne. XCOM e-mail. Ok. No dobra, zobaczmy dalej. Tipsy i triki. O, i mamy PlayStation. Słuchajcie, pierwsza zapowiedź PlayStation 2. Zauważcie ciekawą rzecz. Na screenie z PlayStation 2 mamy płytę z fioletowym dołem. Oznacza to, że to była zwykła płyta CD. Oczywiście PlayStation odtwarza też płyty DVD i one były srebrne. A jeżeli gra była na płycie zwykłej, to była ona wtedy od spodu niebieska. Zobaczmy, co tutaj ciekawego możemy wyczytać. Podstawowa karta pamięci będzie miała pojemność 8 MB oraz transfer 250 razy szybszy niż stosowany w aktualnie używanych kartach. Tu mamy screena z Tekken Tag Tournament, który wyszedł również na płycie CD. Zobaczmy. Gran Turismo 2000.
No wtedy to niewiele osób stać było na premierę na PlayStation 2, chyba w ogóle w Polsce to nie było dostępne, to trzeba było chyba sprowadzać ze Stanów albo z Japonii, nie wiem jak to było, ale to było dosyć drogie. Natomiast no faktycznie PlayStation 2 pozamiatało wtedy. A tu mamy newsy jeszcze z czasów PlayStation 1, z tego co widzę. Earthworm Jim 3D, który w mojej No dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Earthworm Jim 3D. No niestety nie była to za dobra gra. Przeniesienie Earthworm Jima w trójwymiar nie wyszło za dobrze. Tu mamy jeszcze jakąś bijatykę Plasma Sword, ale to jej niestety nie znam już w ogóle. No dobra, zobaczmy co mamy dalej. Pokemony. Wow. Wiele osób się mnie pyta, czy oglądałem anime właśnie Pokemony albo Dragon Balla. Od razu tutaj pragnę powiedzieć, że nie oglądałem. Nie widziałem ani jednego odcinka, ani Dragon Balla, ani Pokemonów. I od razu uprzedzę pytanie, nie grałem w żadną grę związaną z Pokemonami, także zupełnie o tym jest to dla mnie zupełnie rzecz zupełnie mi nieznana. No dobra, co dalej? I na tym się zatrzymamy. Dobra, to był numer 73, numer 74. Na okładce mamy dziewczynę ze Sted Storma. Zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Reklamy. Całe... Wow, tu jest reklama Magic the Gathering. No dobra. Aha, bo zmienili cenę, tak? Zobaczmy, wcześniej kosztowało 5,90, a tu 6,90. I zobaczcie już jaka tutaj, że złotówkę podnieśli, to ludzie na ulicę wychodzili. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy ciekawego. Z nowości. Theme Park World. Powiem Wam tak, bardzo lubiłem Theme Park, ale ten pierwszy, klasyczny Theme Park był świetny. Ten Theme Park World już tak bardzo mi się nie podobał. W tego klasycznego Theme Parka nadal bym sobie chętnie zagrał. Nie mam go aktualnie w żadnej wersji, aczkolwiek bardzo chętnie bym nabył właśnie po to, żeby zrobić dla Was materiał, bo bardzo lubiłem tą grę, naprawdę świetny tytuł. Zobaczmy dalej. Słuchajcie, zapowiedź Duke Nukem Forever. Kolejna zapowiedź, bo to nie jest pierwsza zapowiedź, jak to miało wyglądać, zobaczcie, tutaj mamy. Ciekawy jestem, kiedyś miałem taką fazę, żeby zebrać te wszystkie, żeby zrobić materiał o Duke Nukem Forever i zebrać te wszystkie trailery, które wychodziły od początku i zrobić taką przebieżkę po historii Duke Nukem Forever, jak to się wszystko zmieniało, jak to miało wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Może jeszcze kiedyś do tego wrócę i to zrobię. No dobra, zobaczmy dalej. Crimson Skies, gra, która pojawiła się na Xboxie i którą dla Was recenzowałem. Mamy tu jeszcze The Devil Inside, również tytuł, który niektórzy z Was kojarzą. To był taki survival horror trochę, można powiedzieć. Impreza Rally Championship, ok, czyli to były jakieś wyścigi w Rally Championship. Schizm od Avalonu, czyli to Porea, była druga część takiej przygodówki wzorowanej trochę na kultowym myście, która nosiła nazwę Schizm. W Schizma chyba nie grałem, albo w jakieś demo grałem, nie pamiętam, w Rea grałem, ale w Schizma nie dane mi było. Gabriel Knight 3, jeszcze się nie pojawił film o tej grze, w to było grane, aczkolwiek planuję go już od dłuższego czasu. Gabriel Knight 3 przeniósł całą grę w trójwymiar. Niestety wyszło to tak sobie. Graficznie to wyglądało strasznie biednie, bo to były czasy, kiedy wiecie, te gry 3D ogólnie wyglądały biednie i Gabriel Knight 3 nie był tutaj wyjątkiem. Wyglądało to strasznie biednie i ogólnie grafika nie powalała, aczkolwiek bardzo fajna była fabuła. Pamiętam, że historia była świetna, a zakończenie Gabriela Knighta 3 no to po prostu zrywało mi skalp z czachy. Tak jak już mówiłem kilkukrotnie, Gabriel Knight jest taką serią, która na przestrzeni lat przeszła wszystkie etapy gier wideo. Pierwsza część była grą dwuwymiarową, opartą na bitmapach. Część druga była filmem interaktywnym, a część trzecia przeszła w pełne 3D. Także graficznie to nie jest ciekawe, aczkolwiek od lat w zasadzie sobie obiecuję, że wreszcie się za tego Gabriela Knighta wezmę i skończę go dla Was. To jest dosyć ciekawe też rzecz, bo
Gabriel Knight 3 miał dosyć ciekawe sterowanie. Osobno sterowaliśmy postacią i osobno sterowaliśmy kamerą, co w grach przygodowych było niespotykane dosyć. Po prostu kamera była uwolniona, mogliśmy nią wszędzie latać po całej planszy i oglądać wszystko dookoła. Także to było dosyć ciekawe i niespotykane na tamte czasy. Urban Chaos, czyli taka... Trochę wyglądało to jak Driver, trochę jak GTA. Sterowaliśmy taką dziewczyną policjantem i laliśmy różnych typów. Nawet fajne to było, można było samochodem jeździć. Oczywiście to nie miało tej głębi co GTA, na przykład trójka, ale było dosyć zabawne. W sumie fajnie się w to nawet grało. Pool of Radiance nie znam. Neverwinter Nights, to o czym mówiłem wcześniej, nie wspomniałem o Neverwinter Nights, bo wspomniałem o Icewind Dale, o Torment i o Planetscape Torment i o Baldur's Gate i czwartą jeszcze grą było Neverwinter Nights. Co ciekawe, pierwszą część Neverwintera skończyłem swojego czasu, bardzo dobrze się bawiłem i to był taki, choć już wtedy w RPG nie grałem, faktycznie wciągnęło mnie to niesamowicie, bardzo się dobrze bawiłem i do dzisiaj bardzo miło wspominam Neverwinter Nights i też gdy wyszedł remake, nie omieszkałem go również skończyć, chociaż już tak dobrze się nie bawiłem jak kiedyś, nie będę ukrywał, ale kiedyś naprawdę bardzo fajny tytuł. Soulbringer, w to nie grałem, więc nie wiem co to jest, Soulbringer. Summoner również nie grałem, Summonera to są RPG wszystko. Tu mamy znowu całe dwie strony poświęcone Diablo 2. Battle Arena Toshinden, ta część nie wyszła na PC-ty, ona się tylko pojawiła na PlayStation, o ile dobrze pamiętam. Pierwszy Toshinden był chyba jedną z pierwszych bijatyk, które pojawiły się na PC-cie, trójwymiarowych, albo był pierwszy Virtua Fighter, ale wydaje mi się, że Battle Arena Toshinden. I to było takie, wiecie, dajmy PC-ciarzom zasmakować tych świetnych bijatyk z PlayStation. Kłopot był taki, że Battle Arena Toshinden był dość mierną bijatyką, jeżeli przyrównawało się do Tekkena. No aczkolwiek ta druga część, no nie grałem w nią, także nie wiem, nie potrafię się wypowiedzieć, ale pierwsza część działała dosyć kiepsko, aczkolwiek miałem takie 2 razy miałem w życiu sytuację z Battle Arena Toshindenem, tu Wam chciałem przytoczyć tą sytuację, bo ona była dosyć ciekawa. Wtedy miałem jeszcze S3 Virg'a, więc ta gra no, nie działała za szybko, ale miałem taki program, który pokazywał liczbę klatek na sekundę. Nie pamiętam jak on się nazywał. Odpalało się go przed grą, on się odpalał gdzieś tam w tle i potem jak odpalała się gra, to pokazywało on ilość klatek na sekundę. To nie był żaden Fraps i te inne tytuły, wtedy jeszcze nie było takich rzeczy. Nie pamiętam. I słuchajcie, 2 razy udało mi się odpalić tą grę, że gra działała w 100 iluś klatkach na sekundę. Problem był taki, że gra działała w zwolnionym tempie i wszystko było pociągnięte kolorem niebieskim. Nie wiem co to było, czy ten program do liczenia klatek jakoś wpłynął na odpalanie się Toshindena. 2 razy mi się zdarzyło tak, za drugim razem nawet miałem świadka, bo był Piotr u mnie i odpalamy tego Toshindena, obraz cały niebieski, licznik pokazuje 150 klatek, nie? To było coś niesamowitego. Oczywiście gra działa bardzo wolno, tak jakby w zwolnionym tempie, jakbyś zwolnił tą grę ze 4 razy. 2 razy mi się to zdarzyło, aczkolwiek ogólnie Toshinden za dobrze nie działał na Virg'u, także... Car, The Burden of the Crown, nie grałem dalej. Omikron i pierwsza gra od Davida Klatki. Niedawno pojawiła się w serii To było grane, dziwny tytuł faktycznie, aczkolwiek widać było w tej grze już takie początki tego, co David Cage chce potem uzyskać, czyli takiego filmu interaktywnego, coś w stylu filmu interaktywnego i gry decyzyjnej, aczkolwiek tutaj było to bardzo delikatne, ale było widać takie początki. Gra nawet była spoko, aczkolwiek dzisiaj po latach stwierdzam, że już to nie było takie dobre jak kiedyś, chociaż kiedyś no to jak odpalałeś i to miasto po prostu przyszłości, no to robiło wrażenie, robiło. No i muzykę robił tam David Bowie. Nocturne. Nocturne było grą, która wyszła na kanwie popularności trylogii Blair Witch. Pojawiły się 3 części, nie pamiętam teraz, Coffin Rock, Rustin Parr i jeszcze jedna. I to była taka gra, w której poruszaliśmy się po prerenderowanych lokacjach postacią, która tam mogła walczyć i tak dalej, trochę jak Resident. I Nocturne był taką jakby grą troszkę czerpiącą z tego. Nawet nie wiem, czy tutaj postacie z Blair Witch Project nie pojawiały się jako postacie jakieś bonusowe. Aczkolwiek ta część bardzo mocno stawiała na
strzelankę i ona całkiem dobre oceny zbierała, pamiętam. Dzisiaj nie mam tej gry, więc nie zrobię z niej dla Was materiału, aczkolwiek był to całkiem niezły tytuł. Pamiętam, że bardzo duże radochy sprawił swojego czasu. No i Grand Theft Auto 2, no to już mówiłem, ocena 9/10, ja niestety nie jestem już tutaj tak optymistyczny, jeżeli chodzi o GTA 2, mi to się już tak nie za bardzo podobało. Dalej, Rayman 2. O, słuchajcie, po części pierwszej Raymana, który był całkowicie dwuwymiarowy, nadeszła część na Raymana 2, który przenosił wszystko w trójwymiar. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o te wszystkie gry 3D, które wychodziły w tamtym czasie, Rayman może nie miał najlepszych tekstur, najlepszych modeli, ale przez to, że wykorzystano bardzo fajne, kolorowe tekstury, zupełnie to inaczej wyglądało. Po prostu wyglądało to tak śmiesznie, wesoło i Rayman w mojej opinii na tamte czasy miał bardzo dobrą grafikę, bardzo dobrą oprawę. Tutaj to jest o podtytule, o ile dobrze pamiętam, The Great Escape. Był potem jeszcze Rayman 3, Hoodlum Havoc, natomiast ta druga część naprawdę wypadała pod kątem oprawy bardzo fajnie, niesamowitą radochę mi sprawiło granie w Raymana. Szkoda, że później po trzeciej części, czyli po Hoodlum Havoc, zaczęły wychodzić gnioty typu Rayman i te Raving Rabbids, czyli te wściekłe króliki, co już nie było niestety tak fajne. Aczkolwiek to były czasy, kiedy Rayman był na topie i na PC-tach brakowało takich fajnych platformówek, bo wiadomo, PlayStation miało Crash'a Bandicoota, Spyro i tak dalej, a na PC-cie był w sumie Krok, który był takim średnim platformerem. Więc Rayman troszkę tą niszę jakby zapełniał i to był naprawdę platformer, który mógł w mojej opinii stanąć w szranki z takimi tytułami właśnie chociażby jak Spyro czy Crash Bandicoot i wreszcie PC-towcy mogli też się cieszyć taką grą na swoich komputerach. Atlantis 2 to tak jak mówiłem od Cryo, przygodówka. Dalej Creatures Adventure, wiem co to jest, ale w to nie grałem. To takie trochę Tamagotchi, taka bardziej zaawansowana wersja. Revenant również nie grałem, no jeżeli to jest RPG, to się nie dziwię. Disciples Sacred Lands też nie grałem, też nie wiem co to jest. Abomination, co ciekawe, też nie grałem, chociaż demo jakieś chyba było kiedyś na CD Action i pewnie to sprawdzałem, ale już zupełnie tej gry nie pamiętam. To jakaś taka strzelanka widzę, nawet nie wiem czy ona jest turowa czy nie. Pizza Syndicate. W Pizza Syndicate też nie grałem, ale grałem w podobną grę, mianowicie Pizza Tycoon. Swojego czasu była ona dość popularna w kręgach graczy, gdzie się prowadziło własną pizzerię i takim wisienką na torcie było to, że można było robić własne pizze, znaczy je projektować. To nawet też to... Ciekawe, czy to Pizza Syndicate jest jakby przedłużeniem tego Pizza Tycoon. No tak wygląda. Pewnie tak. Shadow Company. 9/10, chociaż gra była w mojej opinii dość kiepska, faktycznie tą grę miałem. Szczerze mówiąc nie pamiętam. To było taki Jagged Alliance, tylko przeniesiony jakby w trójwymiar. Zupełnie tej gry nie pamiętam. Pamiętam, że jej nie skończyłem, bo mnie irytowała i rzuciłem ją w kąt. Natomiast widzę, że tu ocena 9/10, to jest ciekawe, dlaczego mnie to od tego odrzuciło. To miało podtytuł, o ile dobrze pamiętam, Left 4 Dead, czy Left 4 Death? Left 4 Dead chyba. Niestety nic o tej grze nie mogę powiedzieć dzisiaj, chociaż mam ją chyba jeszcze gdzieś w szafce na jakimś ruskim tłoku, ale nie wiem co to jest. Tantix, nie wiem. 3/10, ojej. Army Man 3. Army Man, seria Army Man wyrosła z takich zielonych żołnierzyków, które były pokazane w Toy Story. I w zasadzie ta właśnie seria Army Man opowiada o tych zielonych żołnierzykach. Niestety nie miała ona dobrych... W historii miała ogólnie wzloty i upadki. Te pierwsze część i druga były w miarę, ale potem była na przykład Army 3/5/10, a jeszcze była taka wersja na PlayStation 2 Army Man. Nie pamiętam jaki to miało podtytuł, gdzie była jakby też była gra trójwymiarowa, ale miała kamerę puszczoną po sznurku. To był dramat w ogóle. Mam tą grę wrzuconą do krapów. Może kiedyś ją skończę. W ogóle no syf straszny. No i potem jakby ta seria Army Man gdzieś tam już umarła. To jeszcze ciekawostka, że ci zieloni żołnierze walczyli z żołnierzami, którzy byli w takim kolorze szarym i to byli źli. Ta pierwsza 1 i 2 była nawet spoko, a potem to już... Tutaj to jest w ogóle chyba jakiś RTS z tego co widzę. Tamte to były jakieś chyba strzelaninki bardziej, tak mi się kojarzy. Aczkolwiek nie jestem pewien już dzisiaj. Warcraft 2 Battle.net Edition to jakiś dodatek multiplayerowy. Armored Fist
No to trzecia część od Nova Logic w latach 90., kiedy wyszedł od Nova Logic Command 3 Maximum Overkill, czy tam Command Maximum Overkill, pojawiła się właśnie też wersja, czy też gra, w której sterowało się czołgami. Właśnie to było Armored Fist. Command był spoko, w trzecią część grałem i w jedynkę, w dwójkę gdzieś mi ominęła faktycznie, aczkolwiek w Armored Fist no nie miałem okazji. Tą pierwszą część chyba grałem, która była taka dość prymitywna na swoje czasy. Command zasłynął z tego powodu, że tło, lokacje, po których się poruszamy, były zbudowane z voxeli. I to było łącznie z tym pierwszym Commandem, Maximum Overkill, co powodowało, że on na tamte czasy miał dosyć wysokie wymagania sprzętowe i o ile pamiętam, wymagał on procesora 486, co było dosyć takim, no już dosyć sporym wydatkiem, żeby posiadać taki procesor w domu, no ale właśnie przez to, że tam były te voxelowe tła. FIFA 2000, ok, to w ogóle mnie to nie za bardzo. Ale jak ta FIFA wyglądała kiedyś, zobaczcie. Tutaj ten render wygląda gorzej niż, no to wiadomo, że teraz to gorzej niż to, co jest liczone w czasie rzeczywistym. Wow. NHL 2000, czyli pakiet gier od EA, Extreme Rock Climbing, czyli ekstremalne wchodzenie po ścianach. Nie grałem i chyba nie zamierzam zagrać. Tu mamy Screamera i to jest chyba Screamer 4x4, zaraz zobaczymy, albo dwójka, nie wiem. Zaraz zerkniemy, co to jest. A nie Screamer, Rally Championship. Tak jak mówiłem, Rally Championship grałem swojego czasu, chociaż nie w tą część, w jakąś taką pierwszą, która miała dosyć długi tytuł, nazywało się to Network QREC Rally Championship, taki to był. I to się jeździło na odcinkach specjalnych, trochę jak później Colin, to był jakby taki protoplasta, można powiedzieć, Colina. Spędziłem nad tym sporo czasu, pamiętam. Trick Style, jeżdżenie na jakiejś desce, nie znam. No i mamy dodatki, Blade do Heroes of Might and Magic, Armageddon's Blade, Aliens Crossfire, Grand Theft Auto, Free Space, Soul River, Age of Empires, Panzer General, System Shock 2. Boże, ile tych dodatków tu, Jezu. O, GeForce 256, słuchajcie, to jest pierwszy GeForce, jaki kiedykolwiek się pojawił. Jeżeli oglądaliście mój materiał o demach od NVIDII, o demach GeForce'a, to pierwsze dema, jakie były, to właśnie były takie modele takiej kobity, samochodu i wozu strażackiego, które można było dowolnie obracać. I filmy z tych demek możecie obejrzeć w moim materiale właśnie o tych demach z NVIDII. Powiem Wam tak, no GeForce to była masakra, nie? Co zrobił GeForce. Tu mamy, zobaczcie, możemy sobie porównać Quake 91 klatek na TNT, na Voodoo 3 104, na GeForce 132 klatki. Masakra. No tu mamy w wyższych rozdzielczościach. No, to było najniższe rozdzielczości. W najwyższej rozdzielczości 1280 na 1024, na TNT 33 ramki, na Voodoo 3 38, na GeForce 256 58 ramek. Powiem Wam, że byłem chory na GeForce'a. Nie miałem nigdy tego pierwszego GeForce'a, ale ja pragnąłem go tak bardzo, jak kiedyś pragnąłem bardzo pierwszego Voodoo, słuchajcie. I kiedyś na studiach, bo to już były czasy chyba studenckie, poszedłem do kumpla do tego akademika i słuchajcie, ten gość miał właśnie GeForce'a 256 w komputerze. I odpalił mi chyba jakiegoś Total War'a, chyba Shoguna, nie pamiętam. I odpalił mi takie demko, które też jest w tym moim filmie o tych demach z NVIDII, która była taką kulą, którą można było naciskać w wielu miejscach i ona jakby się odkształcała. God damn it, jakie zrobiło to na mnie wtedy wrażenie. Powiem Wam, że no, na GeForce'a to chorowałem. Oj, okrutnie chorowałem. Jego cena była dosyć duża. Tutaj jest 1200-1500 zł. Nie wiem, jak to wyglądało na tamte czasy, ale tu jest napisane, że ceny spadną do miarę rozsądnego poziomu 600-700 zł, tak? Czyli 2 razy droższy niż rozsądny poziom. No, cena była naprawdę wysoka, powiem Wam, ale
jak zobaczyłem, jak to działa, jak to wygląda, god damn it. Od tamtego czasu, od tego momentu, kiedy byłem u tego kumpla i zobaczyłem tego GeForce'a, nigdy już więcej nie miałem innej karty niż GeForce. Pierwszym moim GeForce'em była chyba GeForce 2 MX, o ile dobrze pamiętam, albo GeForce 4 MX, coś takiego. Chyba 2 to była. I od tamtego czasu tylko jadę na GeForce'ach. Miałem GeForce'a 3 od Gameworlda, któremu odpadł wentylator. I wentylator, słuchajcie, odpadł, bo tam się coś łamało i nie było tego jak przyczepić, więc to wziąłem, skręciłem na druty do płyty głównej, do karty graficznej ten wentylator na druty tam skręciłem i działał. Chłodził, działało. Potem już nigdy Gameworlda nie kupiłem po tym, jak pękło to. Tu mamy jakiegoś Matroxa, Marvel G400 z jakimś takim, słuchajcie, wejściem do telewizji, tak? Nawet spoko. Athlon, AMD Athlon 500 MHz. Zobaczcie, Athlon też przeszedł w tą stronę tych procesorów w takich slotach. Czyli jak tylko Intel to zmienił, to AMD również poszło za ciosem. WinSurf, co to jest? Modem, modem na USB. Ok, a tu mamy Palm Topa, to początek, tak wyglądały kiedyś te tablety, zanim oczywiście Apple wprowadziło pierwszy tablet, to były Palm Topy, to tak właśnie wyglądało, Palm Topy. No i znowu mam jakieś akcesoria, zobaczcie, myszka z ekranikiem, ale dziwo, god damn it. Trackball, jakieś słuchawki Sennheiser, Boże jak to wygląda, jaki bieda słuchawki, no ale za 50 zł to czego my tu oczekujemy. Miałem raz słuchawki Sennheisera, nie były to jakieś najlepsze słuchawki, raczej ta niska półka, ale byłem ogólnie z nich zadowolony. Znowu jakieś mamy Joye, Black Hawk Digital, Logitech Wingman. Tu mamy jak oni to robią, co to jest, jak robią grafiki, tak? Z gry. O! Graficy Ubisoft przy pracy nad rozbrajającym stworem z Raymana 2. No proszę. No proszę. A to jest Lafirynda z Messiah. A tu mamy animację z Komandosów. Zobaczcie, co ile było robiona animacja. To wtedy jeszcze było przeliczane, prerenderowane co ileś stopni. Nie wiem, co ile tu robili, co 5, co 10 stopni, to cały obrót jednego samochodu trochę zajmował. No dobra, tu mam jakieś cosplaye. Kącik, o czym marzą faceci w czerni. I kącik archiwum Mix, ok. Tu mamy jakiegoś Napoleona, Close Combat 3. Historia komputerowego Adventure and Dragons. Nie, to nie jest Adventure and Dragons, to jest Advance Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Nie grałem nigdy, także nie wiem. Czym jest UFO, pierdoły. Pewnie dzisiaj to by było płaskiej ziemi, by tu były artykuły. The Cube. Swojego czasu Cube był dosyć głośnym filmem. Nie był, on się pojawił troszkę chyba po albo przed Matrixem, nie po chyba. I pamiętam, że był dosyć głośny film, aczkolwiek nie zdobył takiej popularności jak Matrix. Star Trek Insurrection, nie pamiętam, oglądałem, ale nie kojarzę. No, jakaś technologia. O, Flaterix, Erik, nie wiem czy kojarzycie to, tego typa, żółtego. Była taka piosenka, możecie ją posłuchać teraz, poszukać jej na YouTubie, nazywało się Mr. Oizo. I piosenka się nazywała, ile dobrze pamiętam, Flat Beat. I to był tak denerwujący kawałek, który przez 3 minuty był zapętlony chyba i leciał tam cały czas to samo i występował w nim taki żółty, nie wiem, Muppet, cokolwiek to jest, Mr. Oizo. Takie były czasy. Chyba potem poza tym jedną piosenką to nic więcej nie wyszło. Tutaj mamy, słuchajcie, magazyn Weird i chyba okładkę do niego, zwróciłem uwagę, bo okładkę do niego chyba rysował Kricfalusi, twórca Renego i Stimpiego, tak mi się wydaje. No dobra, zobaczmy co tu mamy dalej. Kompendium wiedzy, to już pierdoły. Już pod koniec to w tych gazetach nic nie ma. Takie jakieś pierdoły tutaj rzucają. Znowu Pokemony. No i w zasadzie to wszystko. No dobra.
I został nam ostatni numer, 75. Na okładce oczywiście Lara Croft, więc będziemy mieli chyba Tomb Raider The Last Revelation. Hokus Pokus Różowa Pantera. Wiele osób darzy dużym sentymentem tą grę, ponieważ ona była po polsku. Tam chyba Cezary Pazura podkładał głos. A ja niestety nie grałem w Hokus Pokus Różowa Pantera. Możesz... Wspominałem o tym Planetscape Torment Big Boxie. Tak właśnie wyglądał ten Big Box też tego wznowienia. Tylko że był zrobiony z bardzo takiego cienkiego kartonu, przez co ten Big Box miał problemy, żeby utrzymywać w ogóle swój kształt. Ale coś takiego zrobiono. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Natalia Kukulska. W czym to Natalia Kukulska miała zagrać? Aha, do Hokus Pokus Różowa Pantera, ok. Tu mamy Słota. Słot był świetny. God damn it, Słot był super. Tu była ciekawa gra. Republic the Revolution, gdzie budowaliśmy całe, czy tam mieliśmy do zarządzania całym miastem. Grafika była niezła, bo budynki, które były postawione, nawet tutaj możecie zobaczyć, były na przykład na balkonach kwiatki posadzone, nie? A to była gra, w której w zasadzie oglądałeś to miasto raczej z lotu ptaka, ale mogłeś przybliżyć do aż takiego momentu, że widziałeś kwiatki w doniczkach, aczkolwiek wymagania to miało okrutne. Było to, o ile dobrze pamiętam, na 2 płytach wyszło. Nie grałem w to za dużo, szczerze mówiąc w ogóle nie wiedziałem, o co w tej grze chodzi, bo była dosyć skomplikowana, ale grafika robiła wrażenie. Tu mamy, słuchajcie, informacje na temat Xboxa pierwszego. Xbox to kodowa nazwa konsoli firmy Microsoft, charakteryzującej się wydajnością na poziomie 30-60 milionów poligonów. Xbox ma być porównywalny, a może nawet i lepszy z PlayStation 2, nie wspominając już o Voodoo 5-6 tysięcy z jego marnymi 1,3 gigapikselami. Dobra, sercem tej konsoli może być procesor Athlon lub K6. Pogłoski mówią, że za grafikę odpowiedzialny będzie chip GeForce 256. No chyba nie bardzo. Ale próbowali coś tu ciekawego napisać. Lara w Warszawie. Jedna z tych lasek, która była oficjalnym cosplayem Lary na świecie, nie wiem czy ta, czy późniejsza, potem pozowała do jakichś pornograficznych zdjęć i przestała być Larą. Nie wiem, czy to czasem nie ta, może i ta, może później tam strzeliło do łba. Aczkolwiek faktycznie powiem Wam, że wyglądała faktycznie jak Lara. Dobra była ta typiara. Jak ona się nazywała? Nie mam tutaj jakichś informacji, nie mogę znaleźć, ale wyglądała naprawdę w porządku. Naprawdę jak Lara. Kiedyś jak przyjeżdżał cosplayer, taki na przykład oficjalny cosplayer Lary do Polski, to było wydarzenie, 2 strony w czasopiśmie, a dzisiaj to gdzieś na jakimś tam małym portaliku może by wspomnieli. Dzisiaj to już nikogo, ludzi tam nie interesuje. Na kiedyś, proszę. Fajnie, fajnie. Baldur's Gate 2 Shadow of Amn. W przygotowaniu Wizard 8 nie grałem. Thief 2 zapowiedź. No powiem Wam, że jak Thief zobaczyłem, że wychodzi druga część, to byłem chory, nie? Thief to była w ogóle masakra. Ale tu mamy ciekawszą rzecz, bo w Thiefa 2 to możecie obejrzeć, w to było grane. Duke Nukem Forever w przygotowaniu. W przygotowaniu w styczniu 2000 roku Duke Nukem był już w przygotowaniu. Powiem Wam, że na screenach wygląda to naprawdę spoko i jeżeli sobie możemy wyobrazić te screeny w ruchu, co tu się działo, to wydaje mi się, że ten Duke z tych screenów wygląda lepiej niż ten faktyczny Duke Nukem Forever, który pojawił się na PlayStation 3. Bo tutaj mamy jakieś, nie wiem, jakieś rakiety, odpalanie, jakieś kopalnie. Ten dziadek z tej kopalni to się wielokrotnie pojawiał na różnych trailerach. Nie wiem, czy kojarzycie, tylko on z czasem coraz wyglądał lepiej, bo zmieniali silniki. Tu mamy jakąś tamę. No spoko. Powiem Wam, że tutaj wyglądało to naprawdę dobrze, nie? Naprawdę, naprawdę dobrze. Oczywiście oni to wszystko opisywali na podstawie traileru, czyli jakiegoś filmiku, który miał wielkość znaczka pocztowego, bo wtedy tak te trailery wyglądały. No i tutaj mamy tak. We 3D Realms ktoś wreszcie się pochwycił na refleksję, że charakter występujących w grze postaci może oddawać nie tylko ich sylwetka, ale również mimika.
Jeżeli pomysł ten zostanie urzeczywistniony, to znaczy, że zabrakło mi słów. Nadchodzi rewolucja. No, jeszcze trochę czasu minie, zanim ta rewolucja nadejdzie i czy to będzie rewolucja, no to już sami możecie sobie dopisać. No i mamy znowu ten Command Conquer Renegade, zapowiedź. Może się bardziej tutaj skupimy, jak będzie, poglądamy screeny, jak będzie już pełna wersja. Natomiast nadal podtrzymuję, że to nie była zła gra. Command Conquer Firestorm. To był dodatek do Rising Sun chyba, tak? Rising Sun, Tiberian Sun, Boże, Rising Sun. Znowu Planescape Torment na 5 minut przed premierą. Co my tutaj dalej mamy? Gabriel Knight, tak jak mówiłem. 9 na 10. W sumie zasłużona ocena. No graficznie to było bieda, nie? Szczególnie, że druga część Gabriela to był film interaktywny, w którym występowali aktorzy. I nagle cofnęliśmy się o kilka kroków w tył. Gra została wydana w pełnym 3D, ale grafika, no to bieda okrutna, nie? Okrutna bieda. Indiana Jones and the Infernal Machine to miała być gra, która miała być odpowiedzią na Tomb Raidera, z tym, że z kultowym Indiana Jonesem. Chyba w nią nie grałem. Grałem w jeszcze jedną, dwie były gry z Indianą Jonesem i w tą chyba nie grałem, albo w tą drugą nie grałem, ale wydaje mi się, że w tą, bo nie przypominam sobie. Infernal Machina, ta druga była, kurde, teraz nie pamiętam. Nie pamiętam. No i Tomb Raider The Last Revelation. Miało być super, a ocena niestety 6 na 10. No ja się nie dziwię, niestety silnik był już strasznie przestarzały, wyglądało to bidnie, okrutnie bidnie. I cóż, no. Zobaczmy, co tutaj jest jakiś ciekawy. O, no nawet sam tutaj recenzent zauważył. Mam tylko cichą nadzieję, że core design pozwoli wreszcie przejść swemu dziecku na emeryturę. Twórcy Duma, Mortal Kombat skutecznie pogrzebali ostatnie miłe wspomnienia związane z ich dziełami, a podobno historia uczy wyciągania wniosków. No niestety tutaj pragnę powiedzieć Mamutowi, że niestety to nieprawda, jeszcze kilka części Tomb Raidera się pojawi. Wheel of Time. Ja w to nie grałem, nie wiem co to jest. 8 na 10, jakiś FPS-ik, nawet powiem Wam, że wygląda całkiem spoko. Czy na tamte czasy oczywiście wyglądał spoko, musiał wyglądać spoko. Znowu Urban Chaos, czyli sterujemy tą kobitką właśnie w tym mieście i walczymy z przestępcami. Taka sympatyczna była ta gra, też taka fajnie się w to grało. Ultima 9. Ultima 9 miała koszmarne wymagania sprzętowe. Nie wiem, czy był jakiś w ogóle system, na którym to działało dobrze w tamtym czasie. Pamiętam, ja nie grałem w tą Ultimę, ale kiedyś mi kumpel opowiadał, jakby się podniecał, jaka tam jest fizyka w tej Ultimie, że na krawędzi stołu kładziesz książkę i ta książka zaczyna się, wiecie, kolebać i nagle spada, nie? I w ogóle wow. No tak, tylko pytanie, jaki trzeba było mieć komputer, żeby tą książkę obejrzeć. Nie widzę tutaj informacji na temat... mamy. Poczytajmy. Co się okazało? Oczekiwana tak bardzo przeze mnie pozycja została zoptymalizowana do trybu Glide. Posiadacze kart TNT w trybie Direct 3D praktycznie nie mają czego tu szukać. I zobaczmy dalej. Po pierwsze, jeśli nie posiadacie niesłychanie mocnego sprzętu, najlepiej z 256 MB RAM, Voodoo 3 i szybki dysk o dużej pojemności, to trzymajcie się od tego z daleka. Posiadaczom kart TNT radzę poczekać na patcha. No, wymagania to miało okrutne, pamiętam. Ciekawe, czy to było dobre koniec końców. O, Half-Life Opposing Force, tylko 6 na 10, a mi się podobało. Uważam, że Half-Life Opposing Force był fajną grą. Delta Force 2. W którąś część Delta Force grałem. Nie wiem, czy w jedynkę, czy w dwójkę. O ile dobrze pamiętam, w tej albo w poprzedniej części właśnie też lokacje były zrobione na wokselach. Coś mi się takiego kojarzy, bo no, nawet pewnie było zrobione na pewno na wokselach, bo gra została stworzona przez Nova Logic, a oni właśnie używali tych wokseli do tworzenia tyłu. Quake 3 Arena. Quake 3 Arena to był totalna szajba. U mnie na studiach to wszyscy grali w Quake Arenę. Poza mną, bo ja ogólnie nie lubiłem grać w multiplayer i były to gry, które mnie
raczej do siebie nie przyciągały, aczkolwiek mieliśmy na studiach taką kafejkę internetową, że można było sobie w każdej chwili przyjść i skorzystać z internetu. To jak wyszedł Quake 3, to już mogłeś do tej kafejki nie przychodzić, bo wszystko było pozajmowane i wszyscy cieli w Quake'a. No szajba była totalna, nie? Ja, bidny, miałem Quake'a, to grałem w domu na singlu z botami i mówię, no ta gra tak, no 3 na 10 może bym dał, nie? No Carmack dopiął wreszcie swego. Kiedyś powiedział, że z fabułą w grach jest jak w pornosach. Może być, ale ogólnie to raczej nie jest ona za bardzo potrzebna. I Quake 3 był jakby takim potwierdzeniem jego słów, bo nie było tutaj żadnej fabuły, była to po prostu strzelanka. A Quake 3 Arena wyszedł już w momencie, kiedy z id Software odszedł John Romero, więc Carmack robił to z nową ekipą. No i postanowił, że tu fabuły nie będzie, co było dosyć, według mnie, było sporym krokiem w tył, bo w Quake'u 2 była świetna fabuła, no i multiplayer też był chyba całkiem niezły, ale historia była niezła. A tutaj coś poszło nie tak. W każdym razie singlem, tak, bo wiadomo, że na multiplayerze to było super. No i Unreal Tournament, no to już mówiłem wcześniej, podobnie jak Quake Arena, stawiał tylko i wyłącznie na tryb multiplayerowy. Oczywiście mogli sobie zagrać singlowi gracze z botami, ale było to tak zabawne jak trepanacja czaszki bez znieczulenia. Spec Ops 2. Tak naprawdę Spec Ops The Line wywodzi się właśnie z serii Spec Ops, która tutaj widzicie, aczkolwiek te gry wtedy były troszkę inne. Były to takie strzelanki, można powiedzieć troszkę taktyczne, gdzie sterowało się 2 komandosów. W 2 nie grałem, grałem w pierwszą część Spec Opsa. Trochę w tym było Rainbow Six, trochę było właśnie takiego strzelania. No, nawet spoko tytuł. 1 miło wspominam. W 2 niestety nie grałem. Age of Wonders nie grałem. Close Combat 4, nawet nie wiedziałem, że wyszła 4. część. To była pierwsza część, była takim game changerem. Potem to już było wałkowanie, widzę tego samego. Faraon, nie grałem. Battle Commander, 1 na 10. O, goddammit, co to za gra? Battle Commander, 1 na 10. Dobrze, że to zauważyłem. To jakiś RTS-ik był. O, shit. Może muszę sobie to zapisać. Może do krapa się to nada. Chociaż RTS-y do krapa to się tak średnio nadają. 1 na 10. God damn it. Diplomacy. Interstate 82. Jak widzimy, twórcom czy też recenzentom nie za bardzo się spodobało. 5 na 10. Ja uważam, że to było fajne przedłużenie Interstate'a 76. Chociaż wyłamano kilka niepisanych zasad, które występowały w Interstate 76. Jedną z takich zasad było: nigdy nie wysiadaj z samochodu. W Interstate 82 postać mogła wysiąść z samochodu i przesiąść się do innego pojazdu. No, klimat tych lat 80. w mojej opinii w cutscenkach był oddany idealnie, natomiast w grze, w samej grze nie było czuć tego klimatu lat 80. Interstate 76 świetnie oddawał klimat lat 70. Lata 80. wyszły faktycznie tak sobie, aczkolwiek nadal uważam, że to jest świetna gra. Możecie obejrzeć recenzję, w to było grane. Jeżeli chciałbym kiedyś żeby powstał jakiś remake, remaster, nie wiem, nowa część, to zdecydowanie chciałbym, żeby powstała kolejna część Interstate'a. Tylko nie Interstate 93, czyli w latach 90., żeby się dział, a najchętniej druga część Interstate'a, która dzieje się w latach 70. To bym na pewno chciał. Spirit of Speed 1937, czyli wyścigi takimi pojazdami, formułkami z lat 30. O Jesus. Raz się przejechałem misję w Mafii, to ja już takiego Spirit of Speed nie muszę grać, także dziękuję bardzo. GP500, motorki, NBA Live 2000. To nie moje klimaty. Słuchajcie, kalendarz z Larą Croft. Ach, tu się też zmieniła nazwa. Zapomniałem o tym, że już nie jest Secret Service, ale New S Service. Zmieniła się nazwa w którymś momencie. Secret Service. Nie wspomniałem o tym. No w każdym razie mamy tutaj Larę Croft. Znowu jakiś symulatorek. Flight Simulator 2000 Pro. No jest w końcu 2000. Pomyliłem Unlimited z Flight Simulatorem, ale okazuje się, że Flight Simulator również się pojawił 2000 Pro. Phoenix.
Nie wiem co to jest. Ale od Team 17, więc może być nawet, mogło być nawet niezłe. No dobra, data diski. Battle Arena to Shinden z ciosami. O Jesus, słuchajcie. Niektóre te ciosy, jak tak patrzę, słuchajcie, jeżeli graliście chaosem i chcieliście wykonać sekretny atak, który nazywał się Ground Flame, musieliście nacisnąć przód, przód, dół, 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 tył, tył, dół, tył, dół, dół, przód, plus HK, plus WS. Pół życia spędzałeś na tym, żeby wbić jakiś cios, który wchodził raz na 20 razy. Tunery TV. O! I to jest rzecz, o której Wam mogę chwilkę tutaj opowiedzieć. Ja miałem tuner TV Phone 98. W zasadzie mój tuner, który posiadałem od Avermidi, to był TV Capture 98, ale różnica była taka, że TV Phone posiadał wejście na mikrofon i dodatkowy mikrofon w zestawie. Poza tym te tunery już zupełnie niczym się nie różniły. Tunery nie były popularne w latach 90., czy tam w tych czasach, nie wiem, na początku roku 2000. Dzisiaj tuner rozumiemy jako coś, żeby... Znaczy tuner to jest takie urząd, tu rozumiemy jako skrzynkę, którą stawiałem pod telewizorem, żeby odbierać telewizję. Kiedyś tuner to był do komputera. Umożliwiał on oglądanie telewizji przez komputer. Do tunera podłączało się kabel od telewizji kablowej i normalnie był do tego pilot i mogłeś telewizję oglądać nawet bez uruchamiania Windowsa. To znaczy odpalałeś po prostu sam monitor i ten obraz przelatywał po prostu przez kartę i leciał do monitora i mogłeś sobie normalnie oglądać telewizję. Mogłeś oczywiście przerzucać kanały. Najważniejsze było to, że mogłeś z tych kanałów sobie zrzucać to, co chciałeś, ale można było też robić inne rzeczy, mianowicie, ponieważ tutaj może nie widać tego na zdjęciu, ale TV Phone miał bardzo dużo wejść, więc mogłeś podłączyć konsolę i mogłeś zgrywać gameplaye. I właśnie przy pomocy takiego tuneru, tego TV Phone 98, zrzucałem swoje pierwsze gameplaye, słuchajcie, z konsoli, z Dreamcasta. I to były czasy, kiedy nikt jeszcze nie myślał o robieniu gameplay na YouTubie, bo chyba YouTube'a nie wiem, czy już był YouTube, czy jeszcze nie, a ja już wtedy zrzucałem gameplaye właśnie przed taki tuner TV Phone 98. Ale jego możliwości się na tym nie kończyły. W tamtym czasie był zakodowany na przykład Kanał Plus. Problem był taki, że Kanał Plus korzystał zawsze z tego samego klucza od lat. Więc powstały programy, dzięki którym mogłeś odpalić sobie przez tuner Kanał Plus i Kanał Plus był dekodowany przez tuner i mogłeś normalnie Kanał Plus oglądać, nawet jeżeli miałeś pasmo zakodowane, mogłeś go sobie na nielegalu oczywiście odkodowywać przy pomocy właśnie takiego tunera. Jednak najważniejszą rzeczą dla mnie zawsze w tunerach było to, że mogłeś zrzucać sobie pliki graficzne na komputer. Chociaż już DivXy, o ile dobrze pamiętam, były w tamtym czasie, zrzucanie plików w czasie rzeczywistym na DivXa nie miało większego sensu, bo jakość była koszmarna. Nie było takich kodeków jak dzisiaj, czyli na przykład kodek H264 bądź H265, z których korzysta większość wideograberów, więc filmy zrzucało się kodekiem zazwyczaj Intel Indeo 5.1 chyba, o ile dobrze pamiętam, to była wersja. I potem ewentualnie się kompresowało do DivXów. I ja, słuchajcie, miałem na przykład takie sytuacje, że w tamtym czasie bardzo często chodziliśmy do futurysty, no i chciało się tych numerów z futurysty mieć na MP3 na swoim kompie, więc ja robiłem taki numer, że ustawiałem TV Phone'a, włączałem nagrywanie dźwięku z Vivy i na przykład nagrywałem 8 godzin z Vivy. I potem wchodziłem w ten plik, który powstał, wrzucałem do programu muzycznego i wycinałem same MP3 z muzyką i potem rozprowadzałem wśród znajomych. Takie to były czasy, tak to wtedy się działo. Tak jak mówiłem, to zgrywanie tych filmów było fajną rzeczą i do dzisiaj mam na tych płytach Misiu CD, do których może jeszcze kiedyś wrócimy, mam bardzo dużo pozrzucanych różnych klipów rapowych, polskich, których dzisiaj próżno szukać na internecie, albo jeżeli są, to są bardzo, bardzo kiepskiej jakości. Wydaje mi się, że te, które ja mam zrzucone są o wiele lepszej jakości. Dzisiaj to taka archiwizacja jest dosyć fajna, aczkolwiek no, niewiele osób wtedy miało
tunery w komputerze, więc jeżeli zrzucali teledyski, to zrzucali na kasetę wideo, ewentualnie nagrywali i dopiero z tego zrzucali z kasety wideo na komputer, więc ta jakość była koszmarna. A ja miałem jakby bezpośrednio zrzucane klipy z telewizora, bezpośrednio z kablówki na plik AVI. Także mam te klipy gdzieś tam pokitrane na tych płytach Misiu CD i ten tuner, powiem Wam, że ja miałem go przez długi czas. W którymś momencie, kiedy przesiadłem się na jakiegoś tam Windowsa nowego, nie pamiętam jakiego, nie było już po prostu do niego sterowników i już nie mogłem z niego korzystać. Ale powiem Wam, że no był to fajne urządzenie, z którego naprawdę bardzo fajnie się korzystało, bo miało naprawdę bardzo dużo możliwości, więc to była pierwszy sprzęt od Evermidi, który miałem i tak jak mówię, używałem go przez lata i był to naprawdę mega fajny sprzęt. Potem go chyba sprzedałem, nie wiem co się stało z tym tunerem, ale dla mnie tuner w komputerze był tak niezbędny jak akcelerator, naprawdę, bo po części dlatego, że mogłem oglądać telewizję na monitorze, nie musiałem oglądać na normalnej telewizji, tylko sobie wrzucałem, wiecie, no nawet słuchajcie, z tego pilota można było nagrywać, nie musiałeś nawet wstawać, tylko klikałeś jeden przycisk i Ci się nagrywało. Oczywiście nie mówimy tu o filmach, które nagrywało się w 4K, czy tam nawet Full HD. Rozdzielczość, w jakiej zrzucał Avermedia TV Phone i rozdzielczość, która zapewniała 25 klatek na sekundę stałe, była rozdzielczością 284 na 288 pikseli. I większość tych klipów, które mam, rapowych, są właśnie zgrane w takiej rozdzielczości. Ale to mi tylko podsuwa pewien pomysł, żeby spróbować na przykład te klipy, które mam w takiej niskiej rozdzielczości, ale w całkiem niezłej jakości, wrzucić do programu sieci neuronowych i po prostu je upgrade'ować do 4K i polepszyć ich jakość. Muszę za tym się zająć i muszę to kiedyś sobie się tym pobawić. Natomiast słuchajcie, no dla mnie w tamtym czasie tuner telewizyjny to była podstawa. Świetna rzecz, naprawdę świetna rzecz. Trendy 2000, zobaczcie. Bluetooth headset, tak wyglądały pierwsze Bluetoothy. Ericsson, zobaczcie, z komputerkiem. Wow, to było co? Zobaczcie, jaki odtwarzacz. MP3 od Soniasza. Kurde, ależ to była technologia. Pentagram Shadow, szybki internet w TPSA, nie sądzę. No i mamy supery. Design, czyli tworzenie gier, jak widzę, różnych. Zobaczmy. Neo. The X-Files. Już wtedy X-Files to już trochę umarło tak naprawdę. Strategia bez tego. Znowu AD&D. Planetscape udręka. Dalej Wyścig zbrojeń czy Europa. Dobra, pierdoły. Internet. O, internet o emulatorach. Ciekawe, czy jest... Jest Emu Dreams. Dzisiaj już niestety ten portal nie istnieje, ale Emu Dreams był jednym z moich ulubionych portali o emulatorach. I oni swojego czasu mieli takie, można było kupić u nich płyty z emulatorami. 4 dokładnie płyty i to właśnie płyty, które kiedyś kupiłem, nawet chyba je jeszcze mam. Oczywiście te płyty były to jakieś tam, nie wiem, verbatime czy coś i na nich były nagrane 4 płyty pełne różnej maści emulatorów. Emu Dreams było moim podstawową stroną, na którą wchodziłem odnośnie informacji o emulatorach i o nowych ROMach. I przez długi czas było. O ile dobrze pamiętam, Emu Dreams przestało działać jakieś 4 lata temu, może 5, ale do ostatnich chwil serwisu korzystałem z niego. Później oczywiście problem był taki, że ludzie się przestali interesować emulacją. Trochę brakowało ludzi, którzy by pisali newsy o emulacji, ale gdy byłem na studiach, Emu Dreams było dla mnie podstawowym portalem, jeżeli chodzi o emulację. Prowadził to niejaki Skizo. Ciekawy jestem, co on teraz robi. I powiem Wam, że fantastyczny portal, naprawdę fantastyczny portal. Chyba z tych wszystkich portali, które kiedyś były i które w końcu zostały tam w jakiś sposób zniszczone, sprzedane, cokolwiek, najbardziej żałowałem Emu Dreams. Nawet powiem Wam, że chyba 2 miesiące temu weszłem na emudreams.pl i faktycznie taka strona jest, bo ktoś kupił domenę, ale to już nie jest Emu Dreams. Nie wiem, co to jest, ale Emu Dreams
fantastyczna strona, fantastyczny portal. Muszę zobaczyć, czy na tym jeszcze można go odpalić, na tym Web Archive. To jest pomysł. Muszę zobaczyć, czy to nadal działa. Kurczę, aż sobie to sprawdzę dzisiaj. Kurczę, to było fajne, było naprawdę fajne. Jeszcze można było gry u nich ściągać też, właśnie na różne emulatorki. Bardzo dobry portal. Skizo, jeżeli oglądasz, szacun wieczny dla Ciebie i jestem jednym z tych, co kupił od Ciebie te 4 płyty z emulatorami. EmuCD to się nazywało dokładnie. Cyberpunk, nowa wieża Babel, nowy wspaniały świat, pierdoły, tam Star Treki, Moody, konkursy. Zobaczmy, jaka manga jest. Jeszcze jakaś manga, czy już zrezygnowano? Tipsy i triki. I znowu Pokémon. Boże, budowanie talii. Dobra, to dzięki. Nie skorzystam. Dobra, i na tym się zatrzymamy. Kolejne 3 numery mamy za sobą. Zatrzymaliśmy się na numerze 75. Odcinek wyszedł chyba dość długi. Podejrzewam, że w 1,5 godziny albo i więcej. Czekam na Wasze komentarze, czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki Secret Service'u i serii Kiedyś to było. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.